Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Cześć, czołem moi drodzy, witam Was serdecznie na Phuket. Jeżeli myślicie, że Phuket to są same piękne, białe plaże, no to właściwie macie rację. Ale, proszę bardzo, ale nie tylko, bo Phuket to jest również miasto Phuket, które moim zdaniem jest bardzo ciekawe i warte odwiedzenia. I dzisiaj zapraszam Was głównie do miasta, no i przy okazji zobaczymy, co można jeszcze robić na wyspie Phuket. To mój czwarty pobyt w Tajlandii, ale pierwszy na wyspie Phuket. Długo zastanawiałem się, czy w ogóle tu przyjeżdżać, bo opinie znajomych były różne. Jedni zachwalali, bo przecież Tajlandia zawsze jest fajna, inni przestrzegali przed jej komercjalizacją i liczbą turystów ze wschodu. Postanowiłem jednak dać wyspie szansę, nawet gdyby to był mój pierwszy i ostatni raz. Co by jednak nie mówić, krajobraz jest tu zawsze zachwycający, plaże są piękne, woda błękitna, a tłumy turystów, no cóż, ciężko trafić na miejsce, gdzie ich nie ma. Ja jednak przyjechałem tu głównie dla samego miasta Phuket, które zawsze chciałem zobaczyć. Dotarłem do Phuket Town. Droga była usłana kablami głównie, no i przejażdżka takim oto właśnie autobusem lokalnym, czyli Songtuem, no była swoistą przygodą. No ale jestem w Phuket Town i powiem Wam szczerze, że jeżeli jesteście zmęczeni tłumami na plażach, to może warto wpaść tutaj na jeden dzień, żeby zobaczyć sobie bardzo ładną kolonialną architekturę, utrzymaną w całkiem niezłym stanie. Tak jak tutaj, na tej głównej ulicy. Znajdziecie tutaj również mnóstwo fajnych knajpek, restauracji, można odpocząć, posiedzieć, odpocząć od tego upału, bo jest gorąco. Są też różne świątynie do zwiedzania, także na pewno nudzić się przez jeden dzień nie będziecie. A na tej ulicy w niedzielę i tutaj w centrum Starego Miasta jest organizowany tak zwany night market, podobno must visit. Czyli trzeba koniecznie zobaczyć w niedzielę ten night market i na własnej skórze i chyba na własnym podniebieniu bardziej przekonać się, jak to wygląda i smakuje. Na składającym się z kilku ulic Starym Mieście znajdują się dawne domy kupieckie w stylu sino-portugalskim, dziś pięknie odremontowane i stanowiące największą atrakcję turystyczną pod kątem zwiedzania i wszelkiego rodzaju instagramerskich fotek. Ich kolorowe fasady nadal skrywają małe lub większe biznesy, najróżniejsze sklepy, bary i restauracje. Część z nich zamieniona została na hotele w stylu heritage, gdzie można przespać się z uczuciem, że tak kiedyś wyglądały kolonialne rezydencje bogatych kupców. Nocleg w takim hotelu może być atrakcją samą w sobie. A to jest jedno z najbardziej instagramerskich przejść dla pieszych w mieście.
To sławna wieża zegarowa w centrum, stanowiąca niejako bramę do starej części miasta. Czy tylko mnie się wydaje, że w tym miejscu czas płynie do tyłu? Tuż obok znajduje się Talang Road, najbardziej czarująca i kolorowa uliczka, gdzie czas ten wręcz się zatrzymał. Muszę przyznać, że klimacik panuje tutaj bardzo sympatyczny. No te kolorowe domki po prostu piękne, bardzo ładnie zachowane. To są stare domy kupieckie, w większości chińskie, odrestaurowane. I tutaj na tym starym mieście muszę uważać, bo zaraz naprawdę mi coś rozjedzie. I na tym starym mieście naprawdę to bardzo, bardzo ładnie wygląda i ma świetny charakter. A tu mamy najbardziej romantyczny domek i najbardziej romantyczną instagramerską miejscówkę w mieście. A to jest po prostu kawiarnia. W większości domków znajdują się małe sklepiki, gdzie pewnie każdy znajdzie coś dla siebie, a gdy upał da się we znaki, można przysiąść w tej czy innej kafejce. Warto jednak pooglądać sobie architekturę, bo te uliczki mają po prostu świetny klimat. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne mają tu kawiarnie. Co jedna to inna, nawet znalazłem E.T. Go Home, który zapraszał do jednej z nich. Phuket ma jeszcze jeden magnes, który przyciąga turystów, a tym magnesem są zielone. To zielone można kupić od niedawna na wyspie i to nie są dolary, tylko to jest to zielone. Ale nie można tego spożywać publicznie, w miejscach publicznych, bo zapłaci się kara albo pójdzie do więzienia. No ale zielone jest legalne, więc jest to kolejna rzecz, która jest atrakcyjna dla turystów. Mnie to nie dotyczy, bo ja nigdy nie grałem i nie gram i nie będę grał zielony. W poszukiwaniu innych kolorów nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł jakichś fajnych murali. A okazuje się, że w mieście jest ich całkiem sporo. Na kilku ulicach znalazłem co najmniej kilka. Ciekawych murali jest dużo, tylko czasem trudno je znaleźć we wszechogarniającej, typowej tajskiej kablozie. Wszędzie kable, które zasłaniają te fantastyczne, historyczne budynki. Ja po prostu nie wiem, jak oni się te wszystkim mogą połapać. A oto sztuka uliczna w wersji 3D, czyli street art w wersji gastro i jeszcze kilka innych dzieł. Mamy piękne stare miasto, ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Coś, co świadczy o tym, że Phuket to jest normalne miasto, blok mieszkalny, ludzie tu normalnie żyją i jeszcze w dodatku mają smoka.
Phuket Town to nie tylko kolorowe stare miasto. Jak wszędzie w Tajlandii, znajdziemy tu wspaniałe świątynie, zarówno chińskie, jak i buddyjskie. Jedną z nich jest Wat Mongol Nimit, znajdująca się w samym centrum i mimo swej lokalizacji można w niej znaleźć odrobinę spokoju, a w świetle popołudniowego słońca prezentuje się po prostu przepięknie. Na wzgórzu ponad miastem znajduje się pagoda, świątynia Wat Saroen Samanaki. I ta świątynia ma 2, nawet 3 tarasy. Poza piękną pagodą ma 3 tarasy, z których rozpościera się fantastyczny widok na miasto i nawet na zatokę po drugiej stronie. O, proszę bardzo. A tutaj nawet z tej strony widać wielkiego Buddę, czyli ten taki posąg, który został zbudowany stosunkowo niedawno. Wielki Budda, którego też mam zamiar odwiedzić. Do świątyni trafiam tuż przed wieczornym zgiełkiem i poza przygotowującymi ją do późniejszych obrzędów mnichami nie ma tu po prostu nikogo. Udziela mi się wyjątkowo uspokajający nastrój, a rozległe otwarte wnętrze i zwłaszcza panorama okolicy z tarasów powodują, że chce mi się zastygnąć na chwilę, podziwiać widoki i pobyć trochę sam na sam ze sobą. Czyli magia miejsca działa. Widoki piękne, chwilę trwaj, ale pora zejść na ziemię, a właściwie na ulicę. A tutaj znalazłem jeszcze pomysł na piękne dekoracje tablic rejestracyjnych. Co byście powiedzieli, gdybyśmy też mieli na tablicy palemkę, wysepkę, morze i różne inne takie fajne rzeczy? Let's do it together. You see? Thank you. Pan ochroniarz bardzo chciał się sfilmować. Proszę bardzo. Mówisz, masz. I bardzo sympatycznie. No nareszcie się doczekałem. Jest niedziela wieczór, a niedziela wieczór w Phuket Town oznacza weekendowy market albo tak zwany nocny market. No i właśnie jest cała główna ulica, tylko w niedzielę. Wszyscy mówią, że warto przyjechać, więc zobaczmy, jak wygląda.
Nocne markety w Tajlandii stały się już kultowe i chyba nikomu nie trzeba ich przedstawiać. To zdecydowanie najlepsze miejsce do smakowania lokalnej kuchni albo zakupu pamiątek. Tu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na tym nocnym markecie możecie spróbować przede wszystkim pysznego street foodu. I tutaj jest mnóstwo różnych rzeczy. Pierożki, sataje, mięsa, jakieś kluseczki i różne inne rzeczy. I tego jest naprawdę mnóstwo. Zobaczcie, jak ten market ciągnie się tam aż do końca tej ulicy. Zgłodniliście? Tutaj jest mnóstwo różnych fajnych opcji. Ja właśnie mam zamiar kupić pierożki dim sum. Pierożki są z wieprzowiną albo z krewetkami. O, i to wygląda naprawdę super. Zaraz spróbujemy. Hello, small is how many? 6? Okay, so 6 small and small, yes. Mała porcja kosztuje 40 batów, czyli jakieś 5 zł i to jest 6 pierożków. So I have 20, 40. Thank you. Pierożki dim sum. Jemy. Pycha. Chociaż akurat dim sumy to nie jest tajskie jedzenie, to są pierożki chińskie, ale dzisiaj wszystko wietnamskie. Wszystko wietnamskie. Wszystko z Phuketu. Dim sum. O, mamy sataja, więc spróbujmy sataja. Sataj się smaży na tym pięknym tutaj małym grillu i zaraz pani nam przygotuje 10 sztuk albo 5. Hello, can I have chicken satay? Yes. Chicken satay. Mamy do wyboru chicken, to znaczy kurczak albo wieprzowina. 10 sztuk kosztuje 70 batów, czyli jakieś 9-10 zł. Ale ja chyba dostanę 5, tak mi się wydaje. 70 baht. Nie, 10. Here we go. To jest mój sataj. Zajrzyjmy do środka. 10 sztuk, sos i jeszcze sałatka, czyli te ogóreczki z cebulą. Więc musimy teraz znaleźć miejsce, żeby usiąść i to zjeść. Dobieram się właśnie do sataja. Zobaczmy, co mamy. To są te małe szaszłyczki z kurczaka, ale do tego prawdziwy sataj ma sos orzechowy. To jest tak pięknie zapakowane, żeby mi się tylko nie rozlało. Dobra, rozwijamy, ale to za chwilę, bo chcę Wam pokazać resztę. I jeszcze do tego jest taka sałatka z ogórka, cebuli i chili. To wszystko zaraz rozpakuję i będziemy jeść. Wygląda to w ten sposób, zaraz mi się to rozleje wszystko. To jest takie delikatne. Wygląda to w ten sposób, że trzeba zamoczyć, pomazać w tym orzechowym sosie. Ja nie wiem, co ten street food tajski ma w sobie, że takie żarcie z ulicy za parę złotych po prostu jest genialne. Powiedzcie mi, w czym tkwi sekret? W czym? Smacznego. Gdy zapada zmrok, miasto zaczyna swoje drugie życie. Tłumy wychodzą na ulice, do barów, restauracji i lokalnych gar kuchni.
Ale kwintesencją jest niedzielny nocny market, gdzie atmosfera, cały ten zgiełk, klimat i życie na ulicy są jedyne w swoim rodzaju. Trzeba wbić się w tłum i chłonąć to miejsce wszystkimi zmysłami. Bardzo fajnie grali tutaj. No powiem Wam, że tutaj wieczorem z tymi światłami i tymi kolorowymi domami, no i całym tym zgiełkiem to po prostu wygląda no rewelacyjnie. Super, super miejscowa, polecam serdecznie, koniecznie jak będziecie w Phuket City. No, różowy domek to teraz dopiero przeżywa oblężenie. Oh my gosh.ยังไม่ได้ไลฟ์ Nocny market to doskonała okazja do degustacji lokalnej kuchni, ale nie tylko. Można tu podpatrzeć przede wszystkim, jak się te potrawy przygotowuje i jaką oni mają w tym niesamowitą wprawę. Niektóre pomysły są po prostu genialne w swojej prostocie. A tu stoisko, gdzie można kupić currywursta. Jak nic, niemiecki currywurst. Na pewno głodny stąd nie wyjdzie nikt. Opcji do wyboru są setki, a od ilości potraw, zapachów i smaków i wszystkiego tego, co tutaj się dzieje, może po prostu rozboleć głowa albo żołądek. Chyba więc najlepiej póki co zgubić się gdzieś w tłumie.
to właśnie stąd, z Azji, wziął się sławny street food i rozlał się po całym świecie. A ja po przejściu przez ten rynek mam totalny ślinotok i mam ochotę spróbować jeszcze o wiele, wiele więcej niż zjadłem do tej pory. Także ja idę się najeść, brzuch będę miał jeszcze większy, a Was zostawiam i widzimy się ponownie już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa! What's your name? Bruno. And son. Brunonson. Brunson. Yes. So. Czy warto przyjechać na Phuket? Trochę jestem zszokowany tym, co zobaczyłem. Płynę. Wygląda to raczej tak średnio. Wracam do punktu wyjścia. Czy warto przyjechać na Phuket?